5. raz nagrywam tą zajawkę, ale teraz zrobię to, co powinienem zrobić za pierwszym razem. I wchodzę, bo w życiu to trzeba mieć trochę zajawkę i fantazję. Zostańcie, chodźcie. A gdyby hipotetycznie zacząć tak. Wiemy, że jest 18:30. Wiemy, że nikomu się na spacer nie będzie chciało wyjść, ale czujemy, że atmosfera jest gęsta, że zdalne nauczanie dało już tego dnia mocno w kość. Wiemy, że przyniesie to fajny rezultat, bo odświeżymy umysły, dotlenimy głowę, popatrzymy troszeczkę na świat wokół nas. Ale jak to zrobić? Ultrasi wyszli na dzielnię, poprzybierani, z latarkami, z jakimiś kijami z poprzednich przygód. Fantazjujemy. Ja czuję się bezpieczny, oni czują się podkręceni, badam, obserwuję, pobudzam, analizuję, a przede wszystkim zachęcam. Wszystko po to, aby dać dzieciom odrobinę fantazji. Na tyle, ile potrafię, na tyle, ile umiem, bo wierzę, że w każdym ojcu, w każdej mamie jest odrobina fantazji. Niektórzy mają jej więcej, niektórzy mają jej mniej, ale wszyscy pobudzamy do twórczego działania. I podczas tego spaceru zauważyłem, że te poprzednie lata pracy, podkręcania, wcielania się w rolę przynoszą już efekty. To znaczy oni pobudzają siebie nawzajem, oni pobudzają mnie i wkręcają. I miałem podwójną radość. W momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest twórcze, kreatywne działanie, które nasze dzieci wykorzystają w swoim życiu dorosłym, tym bardziej chcemy im to dać i pokazać. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o 5 sposobach na pobudzanie kreatywności, na fantazję, którą można zaproponować swoim dzieciaczkom. Pierwszy punkt to przede wszystkim według mnie należy ograniczyć oglądanie telewizji, która obniża naturalną skłonność dziecka do zabawy, do twórczego odkrywania świata. Drugi sposób to czytanie bajek bez obrazków to jest bardzo ważne, i słuchanie audiobooków. Co prawda podczas czytania bajek rodzic może się wcielić w jakiś dialog, jakąś postać, tego w audiobooku nie ma. Ale w jednym i w drugim, kiedy robimy to razem, bez 2 zdań powstają relacje z dzieciaczkami, a czytając bajeczki bez obrazków, dzieci tworzą, konstruują swoje wyobrażenia na temat tego, co czytamy. Trzeci sposób to rozładowywanie napięcia. Bardzo łatwo jest wydać komendę, zrób to, tak to mało być, tak się umawialiśmy, a takim zdaniem, słowem obniżającym napięcie podczas emocji jest: trudny miałeś dzień, jak Ci pomóc? Co mogę zrobić, żeby ten dzień był lepszy? Jak to rozwiążemy? Albo generalnie przytulić dzieciaczka. Czwarty sposób to wkręcenie się w rolę. Lepsze 3-5 minut wcielenia się w rolę kolegi z klasy, babci, dziadka, jakiejś chorej osoby, jakiegoś bohatera, niż długie czy żmudne tłumaczenie pewnych reguł i zasad. I taka sytuacja, jeszcze kiedy rodzic się wciela w jakąś rolę, bardzo mocno uczy empatii naszych dzieci. I 5. sposób to jest twórcze podróżowanie, czyli moje ulubione, kiedy spacerując z dzieckiem za rączkę, zadajemy sobie pytanie: Marysiu, a co by było, gdyby liście mogły mówić? Albo kiedy dziecko mnie pyta: tato, a co by było, gdybyśmy mieszkali na Księżycu? Tato, a co byś powiedział, jakbyś spotkał tego i tamtego? A co byśmy, tato, wymyślili, gdyby taka sytuacja miała miejsce? Twórcze, kreatywne pobudzanie do wymyślania, do tworzenia. A jakie słownictwo wtedy powstaje? Słuchajcie, 5 sposobów, 5 Dybki. Zapraszam Was na mój vlog, na mój blog Ojcowska sztuka według Mateusza Dybki, czyli tato, a z czego robi się parówki? Uderzcie w dzwoneczek, łapka w górę, albo po prostu tu zaglądajcie. Niech ten czas będzie dobrym ojcowskim zmaganiem. Rodzicielskie wyzwania bierzcie na swoje barki. W dobie tego wszystkiego, co się wokół nas kręci, nie zapominajmy, gdzie my czerpiemy siłę,
i skąd nasze dzieci czerpią siłę do świata zewnętrznego. Trzymajcie się, cześć, hej!